Cześć, witam Was na kanale Rootblock i zapraszam dzisiaj na recenzję rejestratora samochodowego. Tak się stało, że mieliśmy już 70mi A900 przed premierą, no i możemy pokazać Wam jego możliwości. Ten rejestrator cechuje głównie to, że mamy tutaj 4K zarówno z przodu, jak i z tyłu, co do tej pory raczej nie było standardem. Oczywiście zaczniemy sobie szybko od omówienia całego zestawu, no i tego, jak skonstruowana jest ta kamera. Jak widzicie, mam tutaj troszeczkę rzeczy na biurku, dlatego że A900 występuje w różnych wersjach. Możecie kupić całą kamerę przednią, albo wyposażyć się w kompletny zestaw, tak jak my zrobiliśmy. Czyli w tym zestawie mamy kamerę przednią, która nagrywa w 4K do 30 klatek, a także kamerę tylną, która nagrywa również w 4K do 30 klatek. Niestety nie mieliśmy specyfikacji od producenta i nie wiemy dokładnie, jaki sensor tutaj użyto. Nie znalazłem też tych informacji w internecie, no bo jesteśmy jeszcze przed premierą. Natomiast uzupełnimy Wam to na pewno w komentarzu. Natomiast to, co jest najważniejsze, to fakt tego, że mamy tutaj w tej chwili w kamerze przedniej f1.55, no i matrycę 4K, czyli dużo światła wpada na soczewkę i dzięki temu po prostu ten obraz jest jasny. Do tego dochodzą algorytmy, czyli HDR, dochodzą oczywiście autorskie rozwiązania 70mi i to powoduje, że ten obraz nawet w totalnej ciemności wygląda na tyle dobrze, że jesteście w stanie odczytać tablice rejestracyjne. Jeśli chodzi o sam rozmiar kamery, ona ma 9 cm i montujecie ją za lusterkiem, jest na tyle mała, że większość lusterek ją po prostu zasłoni. Jeśli chodzi o sterowanie, ekran 1,9 cala i 4 przyciski na spodzie, które umożliwiają nam nawigację. Jest oczywiście słynny record video, więc macie tutaj także sterowanie głosowe. Podłączenie kamery jest banalnie proste i macie tutaj tak naprawdę jedno sensowne rozwiązanie. Dostajecie łyżkę, gdzie prowadzicie sobie kable na przykład pod sufitce i całą masę przewodów, które pozwalają Wam podłączyć kamerę zarówno z przodu, jak i z tyłu. Dodatkowo jeszcze w zestawie macie takie małe przylepce, prowadnice na kable. Dzięki temu jesteście w stanie w odpowiedni sposób poprowadzić na przykład kabel do kamery tylnej, która będzie znajdowała się na tylnej szybie. Jakość i specyfikacja nagrań. Tak jak już powiedziałem, mamy tutaj 4K, natomiast tylko do 30 klatek i to 4K jest zarówno z przodu, jak i z tyłu. Jeśli chodzi o kąt widzenia obiektywu, jest to 140 stopni, więc widzicie dokładnie, co dzieje się zarówno z przodu, jak i z tyłu samochodu, nawet jeśli jedziecie 3-4 pasmówką. Także jest to mega wygodne i przede wszystkim zwiększa Wasze bezpieczeństwo w postaci tego, że kiedy coś się zdarzy, no to macie dowód i widzicie całe pole widzenia, łącznie z chodnikiem czy poboczem. Rozdzielczość 4K do 30 klatek jest wystarczająca, żeby zrobić stop klatkę i spokojnie odczytać tablice rejestracyjne. Szkoda, że nie ma tutaj 60 klatek, ale i tak uważam, że 4K z tyłu jest dużo cenniejsze niż nagrywanie w 60 fps. Sama konfiguracja kamery jest banalnie prosta, oczywiście jest dostępny język polski i mamy także aplikację, która pomaga Wam zgrywać dane z kamery. Kamera zapisuje je na kartę microSD. Możecie kupić w zestawie kartę 64 GB dedykowaną do 70mi albo kupić dowolną klasy 10 do 512 GB. No i jeśli chodzi o długość nagrywanych nagrań, mamy minutowe, 2-minutowe lub 3-minutowe, no i jest oczywiście nagrywanie awaryjne, które wyzwala się chociażby przez żyroskop lub przez nasze wyraźne naciśnięcie przycisku lub wypowiedzenie komendy. Zwykle działa to przez żyroskop, czyli gwałtowne hamowanie, jakaś kolizja, no to automatycznie aktywuje nam nagranie i nagrywa sytuację przed zdarzeniem, a także po nim. I następnie zapisuje to w awaryjnym folderze, który nie jest nadpisywany. W normalnych okolicznościach kamera nagrywa w pętli, no i po prostu najstarsze nagrania są nadpisane. Chyba że właśnie klikniecie odpowiedni przycisk. Kamera z racji tego, że ma żyroskop, jest wyposażona także w tryb parkingowy. Natomiast żeby ona nagrywała 2.4x7, musicie wyposażyć się w specjalny secik. No i taki dodatek nazywa się 4G Kit. Poza tym, że utrzymuje cały czas napięcie w Waszej kamerze, no to daje Wam jeszcze możliwość zdalnego podłączenia się do urządzenia. No i na przykład podglądu tego, co dzieje się przed Waszym samochodem. Od razu Wam powiem, że tutaj 70mi dodaje kartę SIM do zestawu, natomiast abonament jest dość drogi jak na polskie warunki, dlatego że tam musicie za 5 GB transferu na miesiąc zapłacić $5. Cena nie jest aż taka tragiczna jak na to, że obejmuje ona 32 kraje Europy, ale możecie to zrobić taniej, na przykład kiedy wiecie, że jeździcie tylko po Europie i po Polsce, no i kupić sobie kartę SIM od lokalnego dostawcy i wrzucić sobie w to urządzenie. Też będzie działało. To podłączacie do akumulatora, no i dzięki temu kamera jest zasilana cały czas, no i nagrywa Wam zdarzenia, zarówno w postaci timelapsa lub klasycznego nagrania, kiedy wykryje ruch lub ewentualne zdarzenie. Fajny bajer, dlatego że na parkingach stłuczki parkingowe zwykle kończą się tym, że sprawca ucieka. Jeśli chodzi o jakość nagrań, możecie sobie teraz zobaczyć to na ekranie, zarówno w dzień, jak i w nocy i zarówno w mieście, jak i poza nim. Generalnie nie ma się do czego doczepić. Jest wszystko na tyle wystarczające i dokładne, że w różnych warunkach oświetleniowych i w różnych warunkach, jeśli chodzi o prędkość i drogę, jesteście w stanie odczytać to, co najważniejsze, czyli tablice rejestracyjne, a także odtworzyć sytuację, która wydarzyła się na drodze w celu przedstawienia na przykład dowodów podczas rozmowy z policją. 70mi jak zawsze ma bardzo dobrą aplikację, dobry soft, no i dodatkowo tą kamerę po prostu łatwo się montuje, a
także łatwo konfiguruje. Więc mogę ją szczerze polecić, no i zestaw. Oczywiście w zależności od tego, co wybierzecie, to ceny się wahają, natomiast oczywiście daję Wam linka w opisie, gdzie możecie sobie sprawdzić aktualną cenę tego produktu. My odeszliśmy od podawania cen na dzień nagrania materiału, bo one się dynamicznie zmieniają, więc zawsze lepiej po prostu wejść do opisu. Dodatkowo, jeśli macie oczywiście jakieś pytania, sekcja komentarzy jest dla Was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rudlock. Czołem!